tym tutorialu pokażę Ci, jak wrobić bez wszywania i jak wykonać taką podwójną pionową plisę. Tutaj mam akurat kardigan z okrągłym dekoltem, dlatego plisa jest robiona oddzielnie z prawej i lewej strony, ale możecie taką plisę również zrobić na przykład w kardiganie z dekoltem w serek i wtedy taką plisę przerabiamy wzdłuż całej krawędzi kardiganu. Wyrabianie plisy zaczynamy od podebrania wszystkich oczek wzdłuż krawędzi kardiganu. Jeśli chcecie wiedzieć, jak podbierać oczka w dziennie, to do tego jest przygotowany oddzielny tutorial. Po podebraniu wszystkich oczek urywam nitkę, która służyła mi do podbierania oczek, zostawiając sobie dłuższy koniec do schowania i wracam do miejsca, w którym rozpoczęłam podbieranie oczek. Możecie mieć druty umieszczone na obu końcach żyłki, albo tak jak ja, możecie mieć drut umieszczony tylko na tym końcu żyłki i drugim drutem, który będziecie przerabiać, będzie drut pończoszniczy. To się po prostu może okazać bardziej wygodne w technice, którą będziemy używać. Przerabianie plisy rozpoczynamy od tego, że przekręcamy naszą robótkę na lewą stronę i teraz na lewej stronie wykonamy kolejny krok. Na tym drucie nabierzemy teraz oczka metodą cylindryczną albo włoską. Nabieracie 2 razy więcej oczek niż docelowo szeroka ma być plisa, czyli jeżeli plisa ma być szeroka na 6 oczek, to tych oczek nabieracie 12. Ja lubię dodawać sobie jeszcze jedno oczko, dlatego że ta plisa często tutaj na krawędzi jest dość szeroka i to jedno oczko właśnie nam wpada na krawędź, ale nie jest to jakby część konieczna. Więc w tym przykładzie ja sobie nabiorę 13 oczek, ale tak na dobrą sprawę moglibyście nabrać 12 albo 14, decyzja należy do Was. Cylindryczne, tudzież włoskie nabieranie oczek polega na tym, że teraz jakby nabieramy te oczka w taki sposób, że to oczko nabrane już albo wygląda jak oczko lewe, albo jak oczko prawe. Jeśli chodzi o tą podwójną plisę, ważne jest to, żeby zacząć od nabrania oczka, które będzie wyglądało jak oczko lewe. W kolejnym kroku, troszeczkę dalej w robótce, wytłumaczę Wam dlaczego, ale na razie skupmy się na samym nabraniu oczek. Biorę nowy kawałek nitki i układam go sobie na moich palcach, tutaj na palcu wskazującym i na kciuku w ten sposób. Zostawiam sobie tutaj dłuższy koniec, który pozwoli mi na nabranie tych kilku oczek i później oczywiście na schowanie nitki w robótce. I następnie układam drut na nitce w ten sposób i przekręcam drut w ten sposób. Widzicie? Tak, żeby ta nitka, która jest tutaj na palcu wskazującym, była tutaj z przodu drutu, ta nitka była z tyłu drutu i żeby one mi się nie krzyżowały. To mi umożliwi powstanie oczka lewego. Gdybym chciała stworzyć oczko prawe jako pierwsze, czy czasami może być wymagane w robótce, akurat nie w tym przykładzie, to przekręcam drut w drugą stronę i wtedy ta nitka mi się tutaj krzyżuje na przodzie. Pokażę Wam jeszcze raz. W ten sposób utworzę oczko prawe, ale my tworzymy oczko lewe, więc przekręcamy drut w ten sposób, żeby on w ten sposób był umieszczony na nitce. Więc mam moje oczko lewe i teraz będę nabierać naprzemiennie oczko prawe, oczko lewe, oczko prawe, oczko lewe, aż będę miała tych oczek nabranych tyle, ile potrzebuję w moim wzorze. To oczko tutaj, które stworzyliśmy, już liczymy do naszych oczek, czyli ja powiedziałam, że będę nabierać 13 oczek, mam to jedno oczko nabrane i teraz nabiorę 12 oczek. To jest oczko lewe, więc teraz będę nabierać oczko prawe. Oczko prawe nabieram w ten sposób, że prowadzę drut pod tą nitką, nad tą nitką i z powrotem pod tą nitką. I to jest oczko prawe. I teraz jak Wam przybliżę te 2 oczka, tutaj widać, że przed tym pierwszym oczkiem jest to taka poprzeczna nitka, która właśnie tworzy nam oczko lewe, a tutaj w przypadku tego oczka prawego tej poprzecznej nitki z przodu nie ma, ona jest z tyłu. To oczko jest tutaj z przodu takie otwarte. I teraz mamy oczko lewe, oczko prawe, teraz musimy zrobić sobie oczko lewe znowu. Oczko lewe robimy w ten sposób, że najpierw idziemy pod obiema nitkami, teraz nad tą nitką i z powrotem pod tą nitką. I znowu mamy oczko, które tutaj widzicie, powstała nam nitka z przodu. I teraz możemy zrobić oczko prawe, czyli pod tą nitką, nad tą nitką i pod obiema nitkami i widzimy, że mamy tutaj oczko prawe, które jest oczkiem otwartym. No i dalej idziemy z oczkiem lewym, idziemy pod obiema nitkami, nad tą nitką i pod tą nitką. Teraz robimy oczko prawe,
pod tą nitką, nad tą nitką i pod obiema nitkami. Oczko lewe, pod obiema nitkami, nad nitką, pod nitką. Oczko prawe, pod tą nitką, nad tą nitką i pod obiema oczkami. I w ten sposób nabieracie taką liczbę oczek, która jest Wam potrzebna do wykonania Waszej plisy. Po nabraniu wymaganej liczby oczek ja lubię sobie te nitki tutaj na końcu przekręcić, dlatego że to ostatnie oczko przeważnie jest dość luźne i ono lubi się rozkręcać. I teraz przekręcamy robótkę na prawą stronę. I teraz już zaczynamy przerabianie w rzędach, w 2 rzędach, które będziemy już powtarzać wzdłuż całej plisy, po to, żeby właśnie tą plisę wrobić w kardigan. Od tego momentu przerabiamy plisę, powtarzając 2 rzędy. Na prawej stronie oczka prawe przerabiamy na prawo, oczka lewe przekładamy jak do przerobienia na lewo, bez przerabiania, trzymając nitkę z przodu i nasze ostatnie oczko w rzędzie przerabiamy na prawo razem od tyłu z pierwszym oczkiem, które mieliśmy tutaj podebrane wzdłuż naszej krawędzi. Właśnie dlatego to oczko musieliśmy nabrać pierwsze jako lewe, po to, żeby teraz na prawej stronie ono wyglądało jak prawe i żebyśmy mogli to oczko przerobić na prawo. Gdyby z jakiegoś powodu potrzebowalibyście tutaj oczka lewego, no to oczywiście zaczęlibyście na lewej stronie nabieranie tych oczek od oczka prawego, co na prawej stronie da Wam oczko lewe. Ponieważ ja mam nieparzystą liczbę oczek, to moje pierwsze oczko tutaj będzie oczkiem prawym. Zresztą te oczka też można jakby rozróżnić. Znowu patrzymy, gdzie mamy te poziome nitki przed oczkiem. Tutaj mamy tą poziomą nitkę, więc to jest oczko lewe. Tutaj tej nitki nie mamy, to jest oczko prawe, to też jest oczko prawe. Tutaj też mamy poziomą nitkę, więc to jest oczko lewe. Gdybyście mieli parzystą liczbę oczek, no to automatycznie pierwsze oczko wypadłoby Wam tutaj jako oczko lewe i byście je przekładali bez przerabiania, ale ponieważ ja mam nieparzystą liczbę oczek, ja zaczynam od przerobienia pierwszego oczka na prawo. Teraz przekładam nitkę do przodu, wbijam się w moje oczko, jakbym chciała je przerobić na lewo i przekładam bez przerabiania, trzymając nitkę z przodu. Uważajcie, żeby ta nitka była tutaj z przodu przed oczkiem, żeby ona Wam tutaj przypadkiem nie narzuciła się na drut, no bo wtedy zrobicie narzut i dodajecie sobie oczko, tego nam nie potrzeba. Kolejne oczko jest oczkiem prawym, kolejne oczko jest oczkiem lewym, przerabiam, przekładam, przerabiam, przekładam, przerabiam, przekładam, przerabiam, przekładam. Teraz mam moje ostatnie oczko prawe. Wbijam się w to oczko od tyłu w ten sposób i wbijam się w pierwsze oczko również od tyłu i przerabiam te 2 oczka razem na prawo. I w ten sposób też przymocowałam moją plicę do mojego kardiganu. Przekręcam robótkę na lewą stronę. I teraz na lewej stronie znowu oczko lewe przekładam nitka z przodu, oczko prawe przerabiam, lewe przekładam, prawe przerabiam i tak do końca rzędu. Przekręcam robótkę na prawą stronę. I znowu przerabiam prawe, lewe przekładam aż do mojego ostatniego oczka w plisie. Doszłam do mojego ostatniego oczka w plisie. Wbijam się w to oczko od tyłu, wbijam się w kolejne oczko podebrane i przerabiam razem na prawo. Przekręcam robótkę na lewą stronę i znowu lewe oczko przekładam, prawe przerabiam,
przekładam, przerabiam i tak przerabiam do końca rzędu. I w ten sposób przerabiam, aż przerobię wszystkie tutaj oczka, które miałam podebrane. Doszłam do momentu, w którym zostało mi jeszcze tylko jedno z podebranych oczek i tutaj oczywiście przerabiam ten rząd dokładnie tak samo, jak przerabiałam do tej pory. Zostały mi 2 oczka, przerabiam je razem na prawo od tyłu. Tutaj mogę pociągnąć sobie nitkę, bo to oczko będzie dość luźne. Przerabiam moje oczka na lewej stronie. I teraz to, co pozostało mi do zrobienia, to jest zamknięcie tych oczek i te oczka zamykamy przy użyciu cylindrycznego zamykania oczek i link do tego macie w opisie tego tutoriala.